Dobrze. Mhm. Kochani, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jedni ludzie leczą ciało przez całe życie, stękają, kwękają, a mimo to wciąż nie odzyskują zdrowia? Słuchajcie, no wiecie, co mi w duszy gra, rozmawiam z wieloma ludźmi, terapeutami i oni wszyscy mówią, że problem bardzo często nie zaczyna się w organizmie, lecz znacznie głębiej, w naszych emocjach, w przewlekłym napięciu, w utracie kontaktu ze sobą samym, ze sobą samą. Słuchajcie, dzisiaj moją rozmówczynią jest dziewczyna, kobieta, która od lat pomaga ludziom wracać właśnie na swoje miejsce, siebie, do tego miejsca właściwego. Z tym, że nie obiecuje ona cudów, nie proponuje kolejnych cudownych terapii, diet, odchudzania na pstryknięcie, w rodzaju szczyknij sobie coś, już jesteś piękny, zdrowy, bogaty i tak dalej. Mówi o czymś znacznie ważniejszym, o powrocie do siebie. I ja będę chciał porozmawiać z nią o tym, czym naprawdę jest taki powrót, jak ciało pokazuje nam, że potrzebuje pomocy, kontaktu, pokochania siebie, pokochania małej Moniki, pokochania małego Januszka, pokochała małego Zdzisia, Natalki i tak dalej. I dlaczego czasami wystarczy odzyskać z tym naszym ciałem kontakt, aby rozpoczął się głęboki proces regeneracji, samouzdrawiania, samoleczenia. Właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj wy i ja. Ja będę zadawał waszym imieniu pytania. Z Moniką Kopalik. Za chwileczkę Moniczka powie dokładnie, kim jestem, kim jest, przepraszam, jest specjalistą między innymi od autofagii, od tych powrotów, od dotyku i o tym będziemy mówić. Moniczko, najpierw kilka słów na twój temat. Przedstaw się. Co ci w duszy? Mhm. Dlaczego zajęłaś się tym, czym się zajęłaś? Dlaczego to kochasz? Bo to kochasz. Tak, to prawda. Tak, tak. To właśnie, nazywam się Monika Kowalik. Miło mi bardzo u Ciebie gościć, Januszu. Witam wszystkich serdecznie. No właśnie, no dzisiaj można powiedzieć, jestem terapeutką holistyczną. Tak, pracuję z dotykiem. Kocham dotykać ludzi z miłością. To naprawdę. I ten powrót do siebie, właśnie to spotkanie ze sobą, ze swoim ciałem, poprzez masaż, poprzez dotyk, poprzez drenaż, poprzez tutaj pracę z ciałem, z emocjami, z oddechem. Jest mi to bardzo bliskie, bo to wiele lat z tym już pracuję, żeby dzisiaj w ten sposób nawet i mówić tutaj i tak funkcjonować, tak postrzegać, to no, był proces, moja wieloletnia praca ze sobą, moja historia w ogóle do tego mnie prowadziła. Też praca z kobiecością, warsztaty kobiece od świadomej kobiecości, właśnie te Kręgi piękne kobiece, przemiany. o ile wiem. Kręgi kobiet, tak, tak, warsztaty w pełni siebie właśnie z procesem autofagii, właśnie powrotu do siebie, regeneracji, odnowy swojego organizmu. Więc dzisiaj tym się zajmuję. Ale właśnie przez wiele lat byłam księgową, 17 lat ponad byłam księgową, więc to też mi no, pokazywało. To był taki też pancerz mój, tam to uciekałam w tą księgowość, prawda? No, odcinając ten kontakt ze swoim ciałem, ale to się no, coraz bardziej pokazywało, coraz bardziej to ciało krzyczało o ten powrót do siebie i wreszcie to usłyszałam. I dlatego tak mnie to wszystko poprowadziło. Jasne, czyli mogę rozumieć tak, że był czas, że dojrzewałaś, czyli skończyłeś jakieś tam studia, jakieś tam szkoły, jakieś to. Tak, tak, Zostałaś księgową, czyli tak zwaną pszczółką, tak, bo wielu tak, ludzi księgowe, działy księgowe nazywa to są pszczółki, bo tam pracowicie pracują przy tak, komputerkach i tak dalej, przy tych przepisach. tak, I to był twój świat i zaczęło się coś zmieniać, czyli tak jakbyś nie była prawdziwa w tym, co robisz, jakbyś się zmuszała niejako do pewnych rzeczy, może nie dosłownie, bo mogłeś to lubić, ale coś było takiego, że coś cię nie pasiło, coś nie było kompatybilne z tobą. No, ja mogę tak. o sobie to samo powiedzieć, bo przecież słuchajcie, wiecie doskonale, że
ja od razu zaznaczam, nie jestem terapeutą, bo co to znaczy terapeuta? Każdy dzisiaj może być dla siebie terapeutą, wystarczy wrócić do siebie. Dokładnie. Dzisiaj, w dobie lex szarlatan, lepiej nie używać tego pojęcia. Ta nowa ustawa, Tak. która już weszła, kochani, oczywiście, Sejm zaklepał, mądrzy zaklepali i tak dalej, więc nie używamy słowa terapeuta. No ale ja pomagam też wielu ludziom w różny sposób. Jak ja śmiem pomagać, na przykład odzyskiwać też zdrowie, kiedy ja Mhm. skończyłem Politechnikę, jestem magister, inżynier, mechanik maszyn, rolniczy, konstruktor. Jak pan śmie? Więc Moniczko, Mhm. jak śmiała księgowa Mhm. zacząć się zajmować tym, czym się ty zajmujesz? Wiesz Jak co, ja może proces? Tak w paru zdaniach chociażby. Opisz ten proces. Jak to się zacznę może w ogóle od tego powrotu do siebie, żeby tak pokazać w ogóle o co tu chodzi, bo no tak w dzisiejszym świecie, jak żyjemy, właśnie głównie, prawda, w głowach planujemy, analizujemy i bardzo często to nasze ciało traktujemy jak taki, no można powiedzieć, darmowy środek transportu, nie? Że on po prostu ma działać. I przypominamy sobie dopiero tak o nim wtedy, kiedy coś odczuwamy, jakąś dolegliwość, coś nas boli, może jakaś bezsenność, coś nam doskwiera, czy zmęczenie. Wtedy sobie o tym naszym ciele przypominamy tak naprawdę. I właśnie ten powrót do siebie to jest taki moment, w którym ty zatrzymujesz się i pytasz swoje ciało, właśnie, czego potrzebujesz, tak? Gdzie cię boli, tak? W ogóle zaczynasz pytać tego swojego ciała o jego potrzeby, tak? Dajesz mu tą czułość, no, zaczynasz się w ogóle nim interesować. I to jest tak naprawdę takie przejście z trybu przetrwania do trybu życia. Tak to ja bym określiła. A tym bardziej, że nasze ciało ma taką niesamowitą zdolność do samonaprawiania, jest tak mądre, ale ono potrzebuje kluczowego warunku, poczucia bezpieczeństwa, tej naszej obecności. Bo wtedy, gdy jesteśmy, prawda, w stresie, w pędzie i ten nasz układ nerwowy to jest jak taka napięta struna. Dopiero gdy człowiek odzyskuje kontakt ze sobą, kiedy schodzi do pola serca, gdzie jest cisza, gdzie jest spokój, gdzie jest ta akceptacja, wtedy ciało dostaje sygnał, że jest bezpieczne, że może zacząć się regenerować, może zacząć się goić. I tutaj właśnie, bo nasze zdrowie nie zaczyna się od tabletki, tylko tak naprawdę zaczyna się od naszej obecności. I o to w tym chodzi. Przepraszam, Nasze, Moniszko, będę usiłował zaprotestować. Jak to? no, Przecież tabletka wszystko może zrobić. no Oczyścić tak, wodę, użyźnić glebę, wyleczyć nam tak, ból głowy, to jest etopiryna z krzyżykiem. no Masz tak. problemy z wątrobą, też tabletka. Masz problemy z niestrawnością, też jakaś tabletka. No co ty takie rzeczy opowiadasz? No tak, no do tego się przyzwyczailiśmy, prawda? Tak było najłatwiej, najprościej, żeby wszystko tak stłumić, zatuszować, no to właśnie o to chodziło. No tylko no, kiedyś to gdzieś zaczyna, prawda, to nasze ciało wreszcie nam pokazywać, że to nie o to chodzi. To nie jest, to nie w tym rzecz tak naprawdę. Hmm? Żeby wreszcie je pozwolić sobie usłyszeć. No, nasze ciało to jest taki pamiętnik, którym właśnie zapisują się nasze te wszystkie niewyrażone te emocje, te stresy, te lęki i one same tak nie znikają. One się odkładają właśnie w mięśniach, prawda? W powięziach, w przepływie energii. I właśnie to co ja robię tutaj, to nie jest zwykłe masowanie skóry, tak? To jest spotkanie z człowiekiem na poziomie holistycznym tutaj, tak? Że właśnie pracując poprzez właśnie i nowoczesną technologię, bo i tutaj mam bioenergomasaże, czyli połączenie akupunktury, akupresury, bioenergetyki, fizyki kwantowej, tak? Czyli łącząc tą medycynę chińską właśnie z neurobiologią, ja kiedy dotykam ciała, albo to wtedy puszczają te napięcia, te bóle w ciele, dolegliwości, albo kiedy dotykam ciała z intencją, z głęboką miłością, z szacunkiem, wtedy odpuszczają te blokady, tak? Albo nogi, gdy schodzi obrzęk, znika ból, to człowiek wstaje z takim uczuciem no, lekkości, tak jakby zrzucił, nie wiem, tonę z tych pleców, tak? Mhm. Poprzez na przykład drenaż limfatyczny, to Mhm. poprawia krążenia, ta lekkość w ciele. Albo też starożytne techniki, które wykonuje, tak? Czyli konchowanie uszu czy konchowanie pępka. Też niesamowity relaks. Poprawia... Kochowanie pępka, czyli masaż pępka, tak? Można byłoby to Nie nazwać. no, konchowanie pępka. Tą konchę wkładam do pępka, tak?
tutaj poprawa pracy Mhm. nerek, jelit, tak? Trawienia, lepszy metabolizm. To wszystko, no właśnie. Masaż visceralny też tam na przykład stosujesz również? Wiesz co, visceralny mam masaż w tym masażu bioenergetycznym, meridianów. Tutaj Jasne, te jasne. specjalne rękawice, tam to wszystko mam zawarte, ten masaż Niesamowite. właśnie bioenergetyczny. Właśnie to kąchowanie pępka czy uszu. Często właśnie klienci nazywają takim masażem duszy, bo to niesamowity relaks, Tak, tak. oczyszczenie z toksyn całego organizmu, dotlenienie mózgu, oczyszczenie zatok, tak? I te bóle na bóle głowy, na migreny. Słuch się poprawia, wzrok się poprawia. No tutaj dużo w taki natural, z taką intencją miłości, wszystkiego najlepszego dla tej osoby, której to wykonuje. Ale no ja też no i autofagia też, bo kiedy już to ciało, tym ciałem się zatroszczymy, kiedy to ciało się poczuje już bezpieczne, kiedy je usłyszymy, można pójść dalej, a tym krokiem dalej jest no właśnie autofagia, tak? Czyli przycisk reset w naszym organizmie, tak naprawdę, nie? Mhm. Kiedy damy ciału właśnie tą ciszę od jedzenia, od trawienia, jeszcze bardziej je usłyszymy, wtedy jeszcze zadziewa się więcej procesów naprawczych w naszym ciele. I ten proces autofagii, no naprawdę, kiedy jest, tak się do niego podejdzie i jak są warsztaty, że robimy to właśnie razem, cała grupa, razem ćwiczymy, razem na przykład techniki oddechowe, razem wsłuchujemy się to w swoje ciało, razem spacery, no i różne inne rzeczy. Wtedy to jeszcze jest taka grupa wsparcia, wtedy jeszcze łatwiej jest ten proces autofagii wejść i doświadczyć tych naprawdę takich procesów naprawczych dla naszego ciała. I ja teraz może przyznam się, że ja też tutaj. Dlaczego tak ja do tego, jak to mnie prowadziło, że to robię to, co robię. Też miałam też taki, jako dziecko przeżyłam wypadek po którym przez kilka lat nie mówiłam. U, I wtedy, kiedy no, tak, wtedy tego nie rozumiałam. Bo kiedy nie mówisz, to twój świat tak naprawdę przenosi się do wewnątrz. mhm, I przestajesz, no kiedy właśnie tracisz głos, przestajesz zaczynać widzieć i czuć na takim poziomie niedostępnym dla innych to jest tak naprawdę. I wtedy bardziej czujesz. Zawsze byłam taką, miałam nadwrażliwość. Bardziej czułam ból, bardziej emocje też innych ludzi, te intencje, te bóle, te napięcia w ciele. I to była no kilkuletni, no, co tak naprawdę cały czas trwa. To wieloletni proces gdzie ja słuchałam ciała nawet poza słowami, tak naprawdę, nie? To tak się to działo. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to mnie przygotowuje do tego, co ja dzisiaj robię. mhm, I ten proces, no wtedy nie było tak jak teraz. Możliwości dostępu do tych wszystkich technik oddechowych, technik relaksacyjnych, prawda? To teraz, że ja to też mogę na warsztatach pokazać, bardzo się z tego cieszę. Ja wtedy, kiedy tego szukałam, te 40 lat temu, tego nie było. mhm, I oddychałam za płytko, prawda? mhm, I to wszystko, no tyle lat pracy, wiem ile w to włożyłam, żeby dzisiaj, no właśnie nawet tutaj mówić tak jak mówię. Więc, a dzisiaj jest do tego dostęp, można z tego skorzystać, można sobie naprawdę no, pomóc w taki sposób. I praca z emocjami, i z przekonaniami, i z oddechem, i różne techniki relaksacji. A potem też w dorosłym życiu, no też miałam wiele takich traumatycznych przeżyć, też związanych też i z dotykiem, i z ciałem, i w ogóle. I tak uciekłam w ten pancerz właśnie tej księgowości, nie? Bo mhm. no, tam czułam, że no, tam mnie nic nie zrani, tak? Tak. Te cyferki, tak, ta chłodna logika, te procedury, za tym się, tak, to było. No ale co, no też z czasem to ciało też się odzywało, pokazywało. Zresztą ja też już zaczęłam różne takie, no już wiedziałam, że no, moje życie ma być tak, że jakieś takie, ten mój rozwój był dla mnie bardzo ważny, żeby w ogóle odzyskać mowę, żeby mówić, żeby wiedziałam, że coś ja muszę zrobić, no bo co? I tak się zaczęły po kolei różne warsztaty, szkolenia i kursy, i theta healing, i pracy z uzdrawianiem, i świadomością, i technikami różnymi, i masażami właśnie. No i zaczęłam tego ciała właśnie słuchać. I po kolei jeden, trzeci, piąty, dziesiąty warsztat. I to wszystko tak mnie poprowadziło, że
jak ja przychodziłam z księgowości, miałam możliwość zrobić masaż kobiecie, to ja byłam taka szczęśliwa, Mhm. że na przykład ona cały tydzień, nie wiem, miała migrenę albo jakąś inną dolegliwość, a po jednym masażu to wszystko Mhm. jej przeszło, minęło. Dla mnie to była taka radość i jest do tej pory satysfakcja, prawda? I to ciepło w dłoniach i to, co wtedy zaczynałam odkrywać, ten dotyk miłości, uzdrowienie, no Mhm. to było. No i to coraz bardziej się pokazywało, że wreszcie, no bo to była taka podróż bohatera, zdobyć się, żeby no, zostawić księgowość i no i dzisiaj no, robić to, co robię właśnie. Czyli zaczęłaś No i tak, to, co, tak wtrącę się teraz, tak, zaczęłaś robić, w zasadzie wróciłaś do siebie autentycznej, czyli tej tak, Moniki, która została, Moniki, to też jest ta etykietka, bo dlaczego tak, nie Jadwiga, dlaczego nie Tereska, a dlaczego nie Zdzisław, na przykład w ciele kobiety? No, tak, słuchajcie, wiecie doskonale, kochani, że jestem takim trochę tak, prowokatorem, lubię otwierać różne bramy, albo dlaczego tak, ma to być zamknięte? tak, Dlaczego mamy się zamykać tylko w jednym jakimś paradygmacie? Świat jest tak, przeciwny. Zobaczcie, tak jak za Moniką jest ten piękne pole proszę. maków, u mnie akurat Tak. czerwony tulipan. Zobaczcie, jaki piękny świat jest. Świat nie jest czarno, czarno-szary. Jest pełen Mhm. barw, mój kanał barwy zdrowia, tak? Tak, I słuchaj, czyli odkrywałaś samą siebie, to był jakby tak, powrót do samej siebie, zaczęłaś tak, odkrywać, ale Moniko, pierwsza podstawowa sprawa. Ty mówisz, że robisz to wszystko, co robisz, te zabiegi, z ogromną miłością. To tak, chcę ci bezczelnie powiedzieć jedną rzecz. Nigdy proszę. w życiu nie byłabyś w stanie tego robić, gdybyś No. nie pokochała samej siebie. Tak, Gdybyś nie tak, odkryła w siebie tego cudu, jakim jesteś. I tak, wszyscy my jesteśmy takim cudem. I dopiero jak się pokocha samego siebie, to tak, dopiero można ewentualnie kochać innych. Ja to przyznam, prawda. że są ludzie, których ja nie znoszę, nie cierpię i łapię się Mm. na tym, że jasna cholera, ja ich kocham. Mimo tego, że ich nie cierpię, chciałbym czasami kogoś rozklepać o ścianę, a ja ich kocham mimo wszystko. I to mnie samego zaskakuje. Dobrze, ale wracamy Mhm. do tego, co Tak, jest właściwie. powiem, tak, powiem Tak, też tak, jeszcze. przepraszam, powiedz. Yy, Jeszcze w kontekście tutaj kobiecości, ten powrót do siebie dla kobiet, on jest jeszcze ma bardziej tutaj, bym powiedziała, trochę bardziej wyjątkowy wymiar, bo dlatego, że tak naprawdę kobieta czerpie swoją siłę z osadzania się właśnie w ciele, właśnie z tej miękkości, z tej lekkości, Mhm, z intuicji, prawda? Tu jeszcze bardziej. A no w dzisiejszych czasach to tak jest, że no też my kobiety tak działamy też wiele z pozycji męskiej, takiej zadaniowo, twardo, prawda? Dlatego tak ważne jest, tak ja to czuję, tworzenie właśnie takiej przestrzeni dla kobiet, którą tworzę, gdzie my kobiety możemy zdjąć te maski, że możemy być w tej w lekkości, mhm, tak? Naprawdę, takie jakie jesteśmy. I właśnie temu służą te kręgi kobiece, te warsztaty kobiece, gimnastyka słowiańska, którą prowadzę, właśnie ta praca z ciałem, która pięknie właśnie otwiera tą kobiecość. I to ten ruch, który przywraca to kobiecie tą pierwotną moc, tak naprawdę. I to reguluje to wszystko. Więc dlatego też ta kobiecość i te warsztaty kobiece tutaj, które prowadzę od świadomej kobiecości, gdzie widzę, obserwuję te piękne przemiany kobiece, tak? Po takim czterodniowym warsztacie, jak jest potem uroczysta koronacja i to wzruszenie tych kobiet, że mogą na siebie spojrzeć w tych pięknych sukniach, na nowo z miłością siebie odkrywać. mhm. To jest niezwykle wzruszające, naprawdę. Ale to jest cudowne, bo ty mówisz o odkrywaniu kobiet, ja jestem mężczyzną. No Tak. powiedzmy jakieś 80%, 90%, może, bo nieraz mówię, ja też mam coś sobie z kobiety. Lubię Oczywiście. takich ludzi. Zachowuję się, wiecie, jak takie trochę inny mężczyzna, ale uwielbiam prowokować w ten sposób, bo to otwiera pewne bramki, drzwiczki. Ale mówisz o kręgach kobiecych, odkrywaniu kobiecości, a ja to czuję, że właśnie mężczyznom by się przydało coś takiego odkrywaniem swojej męskości, bo mężczyzna Mhm. to musi być oczywiście zero-jedynkowy, zadaniowy,
twardy, nie ma prawa zapłakać, nie ma prawa się wzruszyć, ma dostarczać kasę, czyli upolować jelenia, rzucić kobiecie Tak, jelenia, tak. zdejmij, weź miała futro, ugotuj zupę i sprawa załatwiona. To nie na tym rzecz przecież polega. Jesteśmy istotami, które łączą różne pierwiastki, i żeńskie, i męskie, i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchaj, z tego co mówisz, łączy No się, właśnie, łączy dlatego, się, tak, tylko dokończę, bo to będzie dla jasne, ciebie jasne, akurat jasne, jakby jasne. Mhm. podbudowa i tak będziesz wiedziała, co masz mówić. Łączy Okej. z ciałem, emocjami, świadomością, oddechem. Podsumowuję w zasadzie to, co powiedziałaś, dotykiem i naturalnymi procesami regeneracyjnymi. Tak, Dlaczego tak. uważasz, tak prawdę mówiąc, jeszcze raz cię chcę sprowokować, dlaczego uważasz, Moniczko, że nie Tak. można skutecznie pomagać człowiekowi, zajmując się tylko jednym tylko elementem? Wiesz co, no bo to jest wszystko połączone. To się nie da tak oddzielić tak naprawdę. Też tak myślałam, ale to jest wszystko połączone. I teraz też odpowiadając na Twoje to, że też, że dla mężczyzn by się przydało, tutaj wychodzę też naprzeciw mężczyznom i właśnie te warsztaty w pełni siebie, które organizuję razem z Mariuszem Alinem, A, e, Mariuszka, czego po Mariusz, pozdrawiam cię. no, tak. Więc te warsztaty w pełni siebie z procesem autofagii i to jest tutaj łączymy właśnie i kobiecość i męskość. I kręgi kobiece, i kręgi męskie. I to są takie praktyczne warsztaty, taki praktyczny trening, bym powiedziała, z gotową apteczką narzędziową, jak właśnie praca i z emocjami, i z oddechem, i kręgi męskie, i wyrażanie i damskie, i wyrażanie emocji, i bycie w relacjach, budowanie tych relacji, i też ta autofagia, i takie coś właśnie stworzyliśmy. I na taki warsztat zapraszam, bo zarówno i mężczyzn, i kobiety. O, to już jest Tak, konkretna propozycja, jeszcze będziemy pewnie. tak. Moniko, ale tutaj wiesz co, bo często używasz słowa autofagia Mhm. i w sensie ciała organizmu, mnie przynajmniej, autofagia kojarzy się z czymś bardzo takim namacalnym. I domyślam się, Mhm. o co ci chodzi, ale chcę to uściślić. Bo jeżeli użyjemy słowa na przykład makrofag, czyli takie Mhm. komórki w naszym organizmie, które makrofag, wielki żarłok, bo Mhm. fagia, no generalnie łączy się z jedzeniem, z pochłanianiem, a Mhm. taki makrofag atakuje jakąś bakterię i pożera ją i tak dalej, więc Tak, makrofag dlatego tak. wielki żarłok. A tu Mhm. o autofagii, mnie się to kojarzy między innymi na przykład z postami, że mam na Tak. przykład 72-godzinny post, no i wówczas ciało się oczyszcza i te wszystko, ale potrzebuje energii, więc ciało samo pożera te wszystkie jakieś złogi, to co w lodówce mamy, Mhm. stare kawałki sera, jakaś kiełbasa, Nie. która leżała już długo, wyschła na kamień, tak prawdę mówiąc, i zaczynamy ją, a więc zjadamy resztki, usuwamy, oczyszczamy. To jest taka moja metafora. No tak, tak, Czy tak. to w Twoim przypadku autofagia to ma związek z tym, co ja opisywałem? Czy to jest szerszy związek z oczyszczaniem Mhm. na przykład z duchowym, doprowadzaniem do Tak, regeneracji, wyczyszczeniem organizmu nie tylko ze złogów materialnych, ale z jakichś złogów duchowych? Jak byś to tak, potraktowała? tak. No właśnie, tak jak mówiłam, właśnie nasze ciało ma ten przycisk reset i właśnie to jest autofagia, czyli genialny wewnętrzny system recyklingu, tak bym to nazwała. Bo kiedy damy ciału odpocząć właśnie od ciągłego trawienia, to ono zaczyna właśnie sprzątać. I usuwa, właśnie tak jak powiedziałeś, te uszkodzone komórki, toksyny, te stany zapalne, te wirusy, to się wtedy zadziewa. Jest to wtedy taki prawdziwy powrót do siebie, do źródła, odmładzanie na poziomie komórkowym. Tak, Ale właśnie, żeby ta autofagia zadziałała głęboko, to właśnie umysł też musi się wyciszyć. I dlatego regeneracja biologiczna musi iść w parze z emocjami, z pracą z emocjami, właśnie. To, o czym właśnie mówiłeś. I dlatego na takich warsztatach, jak mamy 6-dniowe warsztaty, no to właśnie tu jest ta cisza od jedzenia, tak? Możemy się o to ciało zastroszczyć, możemy słuchać się w to ciało, zadbać o nie tak naprawdę. I tutaj jest właśnie te treści, które dajemy, ta praca, ta relaksacja,
praca z emocjami właśnie, warsztaty takie rozwojowe, te kręgi męskie, żeńskie, ta wspólna gimnastyka, to wszystko właśnie temu służy. Temu właśnie, temu uporządkowaniu, temu powrotowi do siebie właśnie w takiej ciszy, w spokoju, że to się łączy właśnie tą pracę z emocjami właśnie z tym procesem autofagii. To wszystko razem. Taka wtedy i większy kontakt z intuicją, nasza świadomość, prawda, wtedy jest większa i w ogóle. Więc to się, i tak jak mówiłeś, znane są te posty 16/8, czy tam te różne okna Tak, żywieniowe. tak, tak. Natomiast ja do tego podchodzę tak, że nie to, że posty, że głodówki, tylko ja z miłości do swojego ciała wybieram, że ja dzisiaj nie jem i moje ciało się oczyszcza, regeneruje, uzdrawia. Jak tak sobie powiem, to inaczej tutaj moja podświadomość na to reaguje w ogóle. I wtedy no wiem, że ja to robię z miłości do siebie, tak naprawdę, nie? I inaczej, inne do tego podejście jest. A jak se z góry, że głodówka, post, to już tak, no zupełnie takie podejście przynosi, to już doświadczyłam dużo lepsze efekty. I takich właśnie warsztatów z autofagią już sporo zorganizowałam i widzę, jakie to daje na mnie samej, co mi to dało. W ogóle ten reset umysłu to jest super sprawa, że naprawdę tak jakbyś był w stanie takiej medytacji, a po trzecim dniu to masz jeszcze więcej energii, tak naprawdę. Tak. O, skutek uboczny, to, że schudłam, o, jeszcze lepiej wyglądam, skóra jeszcze się piękniejsza zrobiła, tak? Ale też różne procesy naprawcze. Wiele osób tutaj podczas tych autofagii, a to na przykład cofają się komuś cukrzyca, albo sprawy nowotworowe, Mhm. czy inne sprawy skórne na przykład, no czy wiele różnych dolegliwości. Insulinoodporność też mi się na przykład tutaj to udało tutaj dzięki autofagii no, zniwelować, tak? Więc tu się dużo dobrego może zadziać. I jeszcze jak jest taka atmosfera i fajna grupa wsparcia na takich warsztatach i to wszystko razem robimy, razem wchodzimy w tą autofagię. Ja o tym wszystkim mówię. Mówię, co się dzieje w każdej godzinie dla naszego ciała. Po Mhm. 20 godzinie do 40, ile zaczyna się, właśnie 40/8 proponuję, ile zaczyna się tych procesów naprawczych, wtedy to daje jeszcze lepszy efekt. I wtedy osoby mogą sobie potem kontynuować, jak wrócą już do. Samodzielnie już później. Tak, tak. Jak tutaj poczują, doświadczą tego, nazwijmy to, nowego stylu życia w taki sposób, to jest im dużo łatwiej. Mhm. To znaczy tak, jako mężczyzna w zasadzie nie powinienem się z Tobą kompletnie zgadzać, bo jestem zadaniowcem, więc tak, wiem, przeczytałem w Okej? tak mądrych książkach, że warto przeprowadzać posty. Okno żywieniowe Mhm. 16/8, o czym wspomniałaś, post na Tak. przykład 24 albo 72-godzinny. Mhm. Ja Tak. muszę to zrobić. Po 8 godzinach burczy mi w brzuchu, jasna choroba. No. Jak to jest? Ale ja muszę to zrobić, muszę być twardy. I to do niczego nie prowadzi, Prowadzi, no bo my się właśnie. zmuszamy. Tak, To, tak, bardzo fajnie, co powiedziałaś, podejść z miłością do siebie, do swojego tak. ciała, które jest naszym tym, ja to nazywam od lat kosmicznym skafanderkiem, Werkiem, tak, tak, pojazdem, który mamy zasilać, mamy oczyszczać, no tak jak nasze ubranie, dać do pralni albo tak, wrzucić do pralki, odnowić, coś tam zacerować i tak tak, dalej, żeby funkcjonowało. Bo je tak. lubię, bo je kocham po prostu. Fantastyczne. No ja kocham siebie, no takiego jaki Otóż to, kocham moje ciało, chociaż czasami wkurza mnie. tak. Mnie ciało wkurza. No Dochodzę właśnie, czasami do wniosku, zaraz, a co by powiedziało ciało, tak. Janusz, ty w głębi, który siedzisz wokół, wewnątrz mnie, wkurzasz mnie jak diabli. Za No dużo właśnie. pracujesz, za mało śpisz, dowalasz sobie ile tylko jeszcze ci ciągle służę. Ale ty Hmm? weź stanów do ciężkiej cholery. Znowu No się właśnie, naparłeś o godzinie 23. Czasami tak bywa, no ja też nie jestem tak. świetny. Popełniam jakieś grzeszki No, i grzeszki. A więc co tak. chciało powiedzieć? Dobrze, a teraz trochę inaczej. A jeszcze chciałam tylko dokończyć Dobrze. jeszcze. Na tych właśnie, tu mówisz o tym skafanderku i w ogóle chciałam właśnie dokończyć, że właśnie na tych warsztatach z autofagią ja właśnie też Cię ubieram w taki skafanderek, bo często właśnie wykonuję drenaż limfatyczny, a Mhm. mam naprawdę świetne urządzenie najnowszej generacji, o którym marzyłam, do drenażu limfatycznego całego ciała. I właśnie to jest super, bo to nie jest tylko na nogi, tylko właśnie skafanderek na całe ciało i się wysyłam w kosmos. Więc tutaj
całe tutaj ręce, tak, cała klatka piersiowa, brzuszek, kozaczki na nóżki i całe nogi. I tutaj ten skafanderek i ten drenaż, on jest bardzo mocny, skuteczny, bo masz 44 punkty uciskowe, na nogi same aż 24. Pięknie, Więc fantastycznie. naprawdę to jest super wzmocnienie dla tego procesu autofagii, właśnie i ta poprawa krążenia, i właśnie na te zastoje limfatyczne, tak, tutaj na całe ciało, i ta lekkość w tych nogach, mijają obrzęki, poprawia się krążenie, więc to jest to naprawdę w czasie tego, jak ja to sobie wykonuję, czujesz się, jakbyś się unosił nad ziemią. Wlatujesz w kosmos i naprawdę to jest w tym skafanderku. Także to odnośnie skafanderka. I na takich warsztatach z autofagią też i masaże bioenergetyczne, czyli te wszystkie bóle, napięcia. Tutaj mam bioenergomasażer, urządzenie, które ja w tych magicznych rękawicach, jak dotykam Twojego ciała, stymuluję Twoje punkty aktywne, docieram głęboko do tkanek i to powoduje, że Twoje mięśnie już od pierwszej minuty same zaczynają pracować. Mhm. Samo Twoje ciało bez Twojej kontroli pokazuje, gdzie są napięcia. I ja to widzę, bo widzę, jak reagujesz. I tam, gdzie są napięcia, to prowadzę Cię przez oddech i wtedy z wydechem pięknie te napięcia szybko puszczają. Także to, czy tutaj często, najczęściej, tak, tutaj całe barki, kark, tutaj napięcia, prawda, czy ramiona, czy lędźwie, tak, czy łokcie tenisisty, nadgarstka, kolana, no w ogóle Tak, całe ciało, tak, tam gdzie, tak. no, więc to też na tych warsztatach z autofagią. No i te kąchowania uszu i pępka, to wszystko jest takie, to są takie terapie wzmacniające właśnie ten proces autofagii na tych warsztatach. Ostatnio w ogóle, jak do mnie przyjeżdżają osoby, nawet tutaj do domu, to widzę, że najlepsze efekty ma, że osoba przychodzi i ja mogę się nią kompleksowo, tak holistycznie zająć. I robię jej właśnie i drenaż limfatyczny, i masaż bioenergetyczny, kąchowanie uszu, kąchowanie pępka, jak trzeba, to jeszcze masaż terapeutyczny. I z każdej strony, i ten mój dotyk z miłością, i ta rozmowa, która jest potrzebna, czy praca z emocjami do tego, czy z oddechem, wszystko, co potrzeba takiej osoby, jestem tutaj elastyczna, bo osoba przychodzi i ja czuję, co ona, bo ja tego sama doświadczyłam. I to nie tylko patrzę na to, jako, tak nazwijmy to terapeuta, ale po prostu jak na osobę, którą ja od razu czuję, bo sama to przeżyłam. Tak, I, i tak. to wtedy dużo naprawdę mogę, no możemy dużo razem z tą osobą zrobić, nie? Więc to E, jest takie dla tak, mnie to jest coś wzruszające. takiego, wejdę ci znowu w słowo, że Mhm. naszym terapeutą dla alkoholików jest niepijący alkoholik, Tak, który często szedł do samego dna albo zatrzymał się wcześniej, wyszedł tak. z tego i jego się nie da oszukać, No właśnie. bo każdy człowiek potrzebuje, No, to jest też mądrala troszeczkę, znaczy potrzebujący pomocy. To jest taki mądrala, on to już wie, on to już przeszedł, on to, on tamto, siamto, a w gruncie tak, rzeczy to są wykręty małego Jasia, który tak, nic nie wie i który musi faktycznie pójść do terapeuty i zaufać. Oczywiście trzeba mieć dobrego terapeutę, ale Moniczko, ty mi powiedz tak, jedną rzecz, że do ciebie w takim razie, jak powiedziałaś, przychodzą już osoby często tak, zmęczone, sterane życiem, tak, stresami codziennymi, sobie tak. te sprawy nie zdajemy. Ja często też mówię, ale ja nie mam, ktoś mi mówi, ale ja nie mam, panie Januszu, stresu. To zadaję mu parę pytań, i wtedy wychodzi, bo on sam nie ma świadomości, że jest w Tak. permanentnym, ciągłym stresie. Ja mówię, Wystarczy. słuchasz wiadomości jakichś, wchodzisz na Onet, telewizję, no tak. No i co tam słuchasz? Tu wojna, tam pożary, to tam, to siam, to wam, to. Myślisz, że nie reagujesz? Reagujesz. Nawet sobie z tego sprawy nie zdajesz. To tak Dajesz, jak tak? z Muhammadem Alim, Cassius Clay, słynny pięściarz, nigdy nie został znokautowany, a wyszedł z Parkinsonem, bo No jednak właśnie. gdzieś tak tych ciosów na głowę Tak, mał. tak, To nie były tak. może za mocne ciosy, ale one były, one się kumulowały, więc te stresy się kumulują. I dobrze, teraz pytanie. Więc te osoby przychodzą do ciebie, mają poważne już problemy. Jakie Tak. sygnały świadczą o tym, że organizm woła już nie o kolejny lek, lecz o zatrzymanie się, o regenerację, o to, żeby zacząć myśleć o sobie, żeby Mhm. powrócić do siebie. Jak ty to rozpoznajesz? Wiesz co, teraz naprawdę już to rozpoznaję, jak osobę widzę. Aha.
Mhm. Widzę, jak ona mówi, widzę, jak nogi wyglądają, bo już wiem, na co mam uwagę zwracać. Jak tutaj, jak napięcia tutaj, nawet Podbródek, tutaj. Tak, żuchwowo-skroniowe, tak, które tak. pięknie puszczają przy kąchowaniu uszu. Widzę, jak osoba mówi, jak siedzi, co ją tu boli. Widzę te nogi. Jak ona się położy tylko na masaż bioenergetyczny, nawet tutaj, jak Ramiona, tak, ramiona, masaż bioenergetyczny. Ja nosi na dotknę, sobie ciężary życia tak, tak. i Ja pochylony dotknę widzę takich ludzi. dokładnie. Na ile jest pogodna, uśmiechnięta, na ile wiesz, jak rozmawia, to wszystko od razu czuje się. I położę się na masaż i ja dotknę tymi rękawicami, nawet zaczynam tylko, to od razu widzę, jak to bardzo jest no, zaawansowane, nazwijmy to, jak bardzo te napięcia są. Tak? I od razu często no i twarz się zmienia po tym kąchowaniu uszu, po tych masażach. Puszczają napięcia żuchwowo-skroniowe i tutaj i w ciele napięcia, i po tym drenażu ciało jest lekkie. To wszystko od razu widać. Więc Mhm. tutaj to już, no, Czyli także ty, znaczy twoja praktyka mówi o tym, że ty czujesz. tak, Ja nie tak, mówię, że jestem jakimś, wiecie, z niebiańskim terapeutą, czy coś w tym rodzaju, bo jak powiedziałem na początku, nie czuję się nim kompletnie. Natomiast ja widzę na ulicy wielu ludzi, właśnie tak, co powiedziałeś, jak chodzą, jak się zachowują, ich opuchnięte palce, ich podkrążone nieraz oczy, to jak chodzą, jak stąpają, opuchnięte nogi, żylaki na nogach i tak dalej. I to jest, wiecie co, że nie trzeba robić jakichś badań, żeby widzieć i wiedzieć, że ten człowiek ma już poważne problemy właśnie z ciałem, a przyczyn jest mnóstwo. Dobrze, ale tutaj chciałbym się teraz skupić na jeszcze jednej rzeczy, bardzo ważnej, na tak, pracy z ciałem i na Twoim dotyku. E, tak, Dotyk dzisiaj, zwróćcie kochani uwagę, celowo ten temat wywołuję, dzisiaj tak, dotyk jest bardzo podejrzany, tak, dotyk jest zły. Dotyk mhm, może być oskarżany o próbę molestowania seksualnego i tak dalej, i tak dalej. No ty, jeżeli jesteś kobietą, a słuchasz tak, kobiety, no to raczej nie ma domniemania, że ty gdzieś tam tak, i tak, przepraszam, nie będę kończył, tak, ale jeżeli to byłby mężczyzna, masażysta, który jeszcze na przykład no, masuje dzieci z miłością, ja tak, pracowałem, kochani, w szkole. W no ostatnim właśnie, roku mojej pracy nie byłem już dyrektorem, uczyłem WF-u. No, akurat miałem do czynienia z różnym sportem, z pewnym sportem, umiałem pewne rzeczy robić, ale żeby dziecko nauczyć przewrotu w przód, w tył, to musiałem tak, wziąć czasami za tyłek w okolice kroczy, czyli mieć kontakt ewentualnie potencjalny z genitaliami. Ja się tego nie bałem, tak prawdę mówiąc. mhm, To mhm, była końcówka lat no, 2000. Rodzice mieli do mnie panie, ale dzisiaj można byłoby mnie o to oskarżyć o coś, tak? no Jeżeli tak, uczyłem dzieci pływać i ta satysfakcja niesamowita, że dziecko, które panicznie bało się wody, po 45 minutach na basenie utrzymuje się, potrafi utrzymać się na wodzie, umie oddychać w wodzie mhm, i mhm, to jest niesamowita satysfakcja, ale ja musiałem mieć dotyk, no właśnie, tak. kontakt. Więc powiedz mi, co się dzieje takiego z człowiekiem, tak w głębi, gdzieś głęboko, że podczas tego dotyku ludzie najprawdopodobniej mówią ci to, że doznali od dotyku uzdrawiającego. Dlaczego? Jaką rolę ten dotyk spełnia, powiedz mi? To no ja zawsze zaczynając dotykanie proszę o prowadzenie. Proszę, żeby się zadziało to, co najlepsze dla tej osoby się może zadziać. Robię to z najlepszą intencją, z miłością Tak. i wiem, że czuję, dotykając z miłością tej osoby, tej istoty, ja daję miłość samej sobie. Ja tak to do tego To jest podchodzę. dotyk Boga, mógłbym powiedzieć. Tak, tak. I mam wtedy ogromne wzruszenie, to płynie z serca, pojawiają się u mnie łzy. Tak to u mnie jest. Mhm. Piękne, No, piękne, cudowne. Właśnie o to chodzi. nawet często sobie przywołuję, bo to ten pierwszy dotyk miłości to sobie przywołuję, jak przytulam moją córeczkę do serca i Mhm. ta miłość wtedy Mhm. i w ten sposób, to u mnie tak się to dzieje.
Więc to się może tylko zadziać to, co najlepsze, bo tutaj jakby nie ma możliwości, żeby było inaczej. I ten dotyk fizyczny, mógłbym powiedzieć tak, słuchajcie. Kilka dni temu był robiony ze mną wywiad przez Igiego z Teksasu, Mhm. San Antonio i tak dalej. I ja tam mówiłem, kim jesteśmy, jak nasze ciała są zbudowane, że jesteśmy zbudowani z elektronów. I nawet najmniejszy dotyk powoduje Tak, zmiany w układzie elektronowym całego organizmu. Inne wrażenia ma dotyk brutalny, a inne wrażenia bardzo delikatne. Jest rodzaj takiego masażu, albo jak zwał, tak zwał, mikrokinezyterapia. dotyk motyla, Dotyk, takie coś. gdzie ja No, widziałem taki masaż. francuskich No, terapeutów kiedyś, wiele lat temu, z tak, ogromnym wyczuciem oni to robią i z tą tak, miłością, gdzie oni wodzą opuszkami palców po ciele, dosłownie milimetry od ciała i czują coś, że coś tu jest nie tak i zatrzymują się i to jest tylko lekki dotyk, dotyk motyla. tak. I nie muszą to, nie musi być to Nie, ugniatane i tak dalej. nie To musi, nie działa. musi. To jest nieprawdopodobne. Są zresztą nagrody Nobla dotyczące Tak, odkryć, że sygnały bardzo słabe oddziałują znacznie silniej niż sygnały mocne. tak, Pisałem między innymi w jednej z moich książek o tych tak, odkryciach. A więc zasada tak, homeopatii jakby nie było. Małe stężenia, tak? tak, Mikrostężenia, więc tutaj mikrodotyk. Ale zwróćcie tak, uwagę, kochani, jak często nasze ciała reagują na ten miły, delikatny dotyk. W układach na przykład kobieta-mężczyzna. tak, tak. Pieszczota jakaś mocna nie działa. Nie, Delikatne, delikatne dokładnie. chwycanie się, tylko dotyk palca małego i to jest wszystko. No, dokładnie. Pięknie, że ty o mężczyzna o tym mówisz. To już super, naprawdę. E, No, Weź to sobie z naprawdę. kobiety. Super. No dobrze, ale powiedzmy, poczekaj, która jest to godzina? Prawie godzinkę już mamy. Moniczko, dobrze. Jak długo pracujesz w tej chwili? Ile lat już? Jakie masz, znaczy czasowe doświadczenie? No, kilka lat to mm, tak naprawdę to chyba, bo ja warsztaty różne organizuję już od ponad 15 lat w ogóle. To różne. Te swoje od kilku, bo też cały czas tak wychodziłam z swojej strefy komfortu, odważałam się, żebym to ja właśnie mówiła, tak? I teraz, no to taki czas nadszedł. Ale ten przełom, gdzie ta pandemia chyba była, to był taki czas przełomowy, Oj, gdzie bardzo, bardzo, bardzo. tak, gdzie ja mogłam się też skupić na sobie właśnie i to było taki czas przełomowy, powiem. Tak. Czyli Tak. wówczas zamknięcie dla wielu z nas, Co? Tak. Powrót niemożność takie, wyjścia gdzieś na zewnątrz tak. i trzeba było skupić się do wnętrza, No ja nie musiałam do tej księgowości chodzić, wtedy mogłam tutaj całkowicie się na sobie online, skupić. tak, i No, być ze sobą tak. i Dokładnie. zagłębić się i zacząć pracować Dokładnie. mentalnie po prostu nad sobą. Tak. To jest Dokładnie tak. fantastyczne. Wielu z nas to robiło. E, Tak. Ja z kolei no, w okresie tym covidowym też prowadziłem wykłady, No. nie online, w hotelach, Mhm. małych hotelikach. Ukrywaliśmy się przed policją, nieraz były tam Tak. kontrole takie różne, ale to mi też pokazało, kim ja jestem i że nie należy się niczego i nikogo bać. Mhm. To była Tak. też praca taka nad sobą, taka Oczywiście. transformacja samego siebie. No dobrze, Tak. ale teraz powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo będziemy pomału kończyć. Tak. Tak. Gdyby, gdybyś miała na koniec tej naszej rozmowy przekazać naszym widzom, naszym gościom tutaj na kanale jedną myśl, którą mieliby Mhm. zapamiętać po tej naszej rozmowie i zacząć stosować w Mhm. praktyce tę myśl od jutra, co by to było? Coś, co jest możliwe dla każdego, co ci ludzie mogliby na przykład chętnie zrobić.
mogliby dla siebie zrobić? Ja bym tutaj powiedziała tak, bo ja z tym bardzo długo czekałam. Właśnie, żeby zacząć troszczyć się o własne ciało, zacząć pytać ciało, moje ciało, na co masz dzisiaj ochotę? Jaką mogę przyjemność dzisiaj dać temu swojemu ciału? Jak mogę się o nie zatroszczyć? Żeby tego nie odkładać, tak jak ja odkładałam to długo, długo, tylko Mhm. że to można już zacząć, naprawdę. I zacząć właśnie słuchać to, co moje ciało mi pokazuje. I w taki sposób się o nie zatroszczyć, żeby tego no, można to już dzisiaj po prostu. Można to już dzisiaj, ale Tak. dobrze, ale będę cię jeszcze męczył troszeczkę, ale w jaki sposób przeciętny człowiek, który nigdy tego nie robił, nie doświadczał i może zadać pytanie, o czym ta kobieta mówi, jak to pytać własne ciało? Jak to się odbywa, Moniko? Mhm. Ja jak stworzyłam taką medytację do swojego ciała, pierwszą, jak ją sobie puściłam, to zaczęłam najpierw chyba z godzinę płakałam i przepraszałam moje ciało. Że za wiele kiedyś miałam pretensji, kompleksów, różnych rzeczy i w ogóle. Przede wszystkim nawet samo to obudzić się, przywitać swoje ciało, nawet dotknąć się z miłością. Mhm. Pocałować, podziękować Mhm. temu ciału, tak? Albo biorąc prysznic, tak? Nawet tak można, Tak, tak? Taką wyrazić wdzięczność, ukochać, podziękować, pobłogosławić, tak. wyrazić wdzięczność swoim nóżkom, że nas prowadzą, swoim rączkom, że tyle możemy zrobić, tak? Z taką Naszym wdzięcznością. jelitkom, że tak Naszym jelitkom, że świetnie tak pięknie trawią, pracują. że Tak, taką dają nam tak, niesamowitą odporność. dokładnie. Jelit to przede wszystkim idzie. Za te Tak, nasze włosy, moje siwe, kiedyś ciemne, tak, dziękuję. No jestem tak, tak, interesującym facetem. Na każdy włos jedna dziewczyna się po prostu złapie za siwe włosy. tak. O, widzicie, jakie myśli tutaj są ciekawe. Oczywiście się wygłupiam, żartuję, prowokuję jak zwykle, ale to Mhm. też po prostu błogosławieństwo samego siebie, I wyrażanie wdzięczności. wyrażanie wdzięczności. Tak, tak. Słuchajcie, no bo wiecie doskonale, że te moje rozmowy to nie są wywiady typowe, tylko coś więcej. Kiedyś, wiele lat temu, ciemną nocą coś mnie zbudziło, nazwijmy to, wstań i pisz. Ale co? Pamiętam, że na stoliku leży jakaś koperta i długopis. I wstałem po Mhm. ciemku i to było jedno zdanie. Nie mogłem tego nie wstać i zapisać. Wdzięczność to klucze do niebios bram. No właśnie. Gdybym nie wstał to bym nie zapamiętał tego. Musiałem to zapisać. Dzisiaj Tak, wiem, że tak, wdzięczność to klucze do niebios bram. I my mamy własnemu ciału być wdzięczni za to, że oddycha, tak, za to, tak. że mamy oczy, które Widzą. funkcjonują. Nie musimy Tak, kręcić jakąś korbką, bo jest ciemno, więc źrenice muszą się rozszerzyć. Wszystko właśnie. to działa. Serce bije, jeżeli mamy podbiec, Tak, tak. częściej dostarcza więcej krwi, więcej tlenu i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem wdzięczna, że mogę mówić, że mogę dzisiaj wyrazić to tymi słowami. To jest dla mnie takie, Bo słuchaj, kilka lat nie rozmawiałaś, no, wzruszające. Ja tylko czułam. tylko czułaś. I kiedyś myślałam, bo ja ta moja nadwrażliwość tego czucia, myślałam, że tak wszyscy mają. Okazuje się, że nie. To, że tylko ja tak po prostu miałam. Ja czułam od razu, co cała grupa czuje, co kto potrzebuje, gdzie ma napięcia, gdzie jakiś stres. Ja to od razu wyłapuję, ja to od razu czułam. I Mhm. to dla mnie było to normalne. Myślałam, że tak w ogóle wszyscy mają. A okazuje się, że Nie, nie, nie. nie, nie, nie mają tego wszystkiego. No E, właśnie, to tak. No Czyli, ja tak, czyli ja Moniczko, tak, ty nie jesteś normalna. no tak można powiedzieć. No. Jestem w dobrym towarzystwie, bo ja też o sobie mówię, że ja nie jestem normalny, ja jestem naturalny, bo co to znaczy normalność? Normalność to jest podległość pewnym normom. Tak, Kto wymyśla normy? No są ludzie, którzy wymyślają jakieś normy, tak? Normy tak, odbioru, normy zachowania, normy jedzenia, a później tak, wchodzi nowa norma i tak dalej. No, wolę być po prostu normalnym w moim świecie Januszem, czyli zachowywać się tak, jak się zachowuje, tak, a jeżeli ktoś ewentualnie komuś się nie podoba, to jest jego problem, nie mój. Bo się tak, tego nauczyłem. Kiedyś dokładnie. byłem na odległym biegunie zupełnie innym i wszystkim się przejmowałem, żeby tylko wszystkim dogodzić, a nie sobie samemu. E, Dokładnie. Dobrze, to już prawie ostatki. Moniko,
z tego wszystkiego, co mówisz, dla Mhm. mnie jest jedna podstawowa myśl. Bądźmy sobie wdzięczni, to jest fakt, ale Tak. też przede wszystkim kochajmy siebie. Dlaczego Siebie. ty kochasz siebie? Dlaczego ty kochasz siebie? Dlaczego? No właśnie dlatego, za to, że po prostu jestem. Za to, że jaka jestem. No, za to, ile przeszłam, jak sobie pięknie dałam radę, za to, że dzisiaj tak mówię, że się nie poddałam, za moją tą wytrwałość, za tą delikatność, za to, że mogę właśnie z taką miłością dotykać każdego człowieka, ukochiwać, przytulać i to, co mogę dawać tym kobietom i samej sobie, bo wiem, że dając to i każdemu daję też to samej sobie. Cudowne. To powiem Tak, ci taką rzecz. tak. Oczywiście zapytam cię, mogę cię teraz przytulić? Tak. Wirtualnie na odległość, ale gdybyś była, to po prostu Mhm, zdalnie bym cię przytulił. mhm, Z ogromną przyjemnością, z ogromną miłością, bo no i unikając, bo w tym momencie, aha, niektórzy mają to, ci normalni, aha, wiadomo o co mu chodzi i tak dalej. mhm, No jeżeli ktoś tak sobie myśli, to niech sobie myśli. Jest mhm. erotyka, ewentualnie seks i tak dalej w głowie, a tutaj po prostu miłość, bo oblicza miłości mogą być po prostu Tak, i teraz dokładnie. słuchajcie, kochani, żeby to też wybrzmiało, to co powiedziała Monika. Za to wszystko, kim Monika jest, ona siebie kocha. Siebie, swoje ciało, swojego ducha, Tak, całą siebie, całą swoją istotę po prostu siebie kocha. I tak, kiedyś tego nie rozumiałem, jak to kochać siebie. Albo tak. pewna Ja też. koleżanka mówi, pokochaj siebie, kochaj siebie. Ale co znaczy kochaj siebie? Tego nie rozumiałem. Dzisiaj myślę, że już rozumiem. Tak, Po prostu dlatego, że zrozumiałem, kim jestem. dokładnie. Jestem cudowną istotą, fantastyczną, boską istotą. Istotą, dokładnie. Nie oznacza to, że jestem jedyny, tylko poruszam się wśród miliardów boskich istot, tylko że ja już prawie, że to wiem, prawie, bo Tak, może też nie do końca, ale masa ludzi na całym świecie jeszcze nie wie, że zasługują na najlepszą, najpiękniejszą miłość, miłość do samego siebie. dokładnie tak. I to jest najcudowniejsze. Chodzi o to, żebyście, kochani, naprawdę wiedzieli, nie patrząc na swoje ciała ułomne, a tu za bardzo proste włosy, a za bardzo pokręcone włosy, a za może powiedzmy tuszka na brzuszku, a może to, a może tamto, albo jesteś chudzielcem, nie kocham siebie, jestem brzydki. Jesteśmy wszyscy cudownymi istotami. Tak. To jest to. Moniko, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą Ja rozmowę. korzystając, jeszcze gdybym mogła zaprosić, Tak, może, oczywiste, jasne, dawaj. tak? Chciałam zaprosić na kobiety na przełomie od 31 lipca do 3 sierpnia na warsztaty właśnie Moc Świadomej Kobiecości SOS na stres nad Powtórz morzem. jeszcze raz daty. 31 lipca do 3 sierpnia. Czterodniowe warsztaty w Gąskach nad Morzem, w Makarenie i Moc Świadomej Kobiecości SOS na stres. Właśnie praca z ciałem, gimnastyka słowiańska, praca z emocjami, z przekonaniami, takie wyjątkowe. Tam jest też uroczysta koronacja. No wspaniałe miejsce, więc tam Mhm. Mhm. zapraszam. I potem właśnie od 3 do 8 sierpnia warsztaty z Mariuszem Alinem w pełni siebie. Właśnie z tą autofagią, czyli te kręgi i męskie, i żeńskie. I właśnie to wyrażanie siebie, swoich emocji, różne piękne medytacje, nawet z bębnem szamańskim, techniki oddechowe, wspólne spacery, więc tam będzie się dużo. Taka apteczka narzędziowa, to będzie można, z której potem no osoby sobie same będą mogły w codzienności korzystać. Więc też na to zapraszam. I potem mam pod Wrocławiem od 14 do 16 sierpnia warsztaty też Moc Świadomej Kobiecości. Wracam do swojej mocy. Toż tam kreacja, manifestacja kobieca, też gimnastyka słowiańska, też praca z ciałem, techniki oddechowe, no też dla kobiet taki piękny, wyjątkowy czas transformacji. To cudowne. A mieszkasz w Łodzi w ogóle? Mieszkam w Łodzi. O, i co jeszcze chciałam, bo też odkryłam niesamowitą, no, byłam w Maroko.
i organizuję teraz wyprawę do Maroko od 25 września do 2 października. Tam na tej pustyni naprawdę poczułam takie połączenie. Tam ta energia tak przypłynęła, łzy mi tak leciały. To było no, tak wzruszające. I ta energia tam na tej pustyni, te zachody słońca, te takie komfortowe namioty tam. I naprawdę no, dużo tam się dobrego zadziało. I też i ocean, i wspaniałe miejsca. Ten w ogóle klimat, ta rdzenność tam w tym Maroko. y, to potężne wzruszenie, energia i właśnie i na wielbłądach, i na kładach po tej pustyni, i na jeepach, i na koniach. No dużo takich fajnych atrakcji i wszystko jest przygotowane. Osoba, która tutaj jedzie ze mną, czuje się zaopiekowana w pełni, wszystko. Także serdecznie też na to. I razem z Mariuszem Alinem on będzie też, razem będziemy też to prowadzili. Bomba. To Tak, pozwolisz, że wymolestuję od ciebie na miarę tak, przynajmniej te daty 31 lipca i tam powiedzmy początek sierpnia umieszczę w opisie audycji, bo być tak, może ktoś zechce wcześniej tak, spojrzeć zapraszam. i tak dalej, więc namiary w ogóle na Monikę Dobrze. oczywiście będą, Facebook, mail i Mhm. tak dalej, więc kochani zapraszam również Was do kontaktu z Moniką, bo dzisiaj okazuje się, że wielu z nas potrzebuje pomocy. Jest wielu terapeutów, tych ludzi, którzy przeszli już swoje piekiełka, czy też czyśćce, celowo, zrozumiało, to są ludzie, którzy musieli przejść przez coś, żeby zacząć później pomagać innym. A więc Tak, nawet ta rozmowa świadczy o tym, że nasze zdrowie, samopoczucie niekoniecznie zaczyna się od wzięcia kolejnej pigułki, kolejnej wizyty w przychodni, absolutnie. lekarza, ale czy kolejnego zabiegu, czy czegoś tam jeszcze, ale od zatrzymania się, od wsłuchania się w siebie, we własne ciało, Tak, od tak. budowania relacji z własnym ciałem i tak dalej, i tak dalej. No więc słuchajcie, zapraszam, naprawdę polecam Monikę. Kontaktujcie się, szukajcie po prostu pomocy dla siebie, ewentualnie dla innych i później być może będziecie pomagać również innym. Słuchajcie, na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze oczywiście za chwileczkę oddam głos Monice. Jeśli ta rozmowa była dla Was wartościowa, pożyteczna, coś żeście poznali, nauczyli się, to bardzo proszę oczywiście o komentarze, o lajki, o subskrypcję tego kanału i zapraszam również na social media Moniki i do zobaczenia oczywiście w kolejnych audycjach. Moniczko, jeszcze ostatnie zdanie od Ciebie na dzisiaj. No ja przede wszystkim wdzięczna jestem, że tutaj mogłam z Januszem z Tobą się spotkać, porozmawiać, wyrazić siebie, to co robię, to co kocham i serdecznie zapraszam do tej mojej przestrzeni serca, miłości, którą tworzę i Mhm. tutaj do gabinetu i na warsztaty. I na Festiwal Wdzięczności, I na który też nie... Festiwal Wdzięczności, tak. A Tak. propos tego spotkania koło Wrocławia, to nie jest przypadkiem Sobótka? Nie, 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 to jest taki kampus do Masłowice pod Aha, Wrocławiem. rozumiem. Cóż, Tak, kochani, niech zawsze ta tęcza będzie razem z wami. Cokolwiek by tak, to nie oznaczało w Biblii, to jest znak przymierza człowieka z Bogiem, tak. a nie nic innego. Niech wspaniałe krajobrazy zawsze będą w waszym umyśle i poczucie wdzięczności, o czym mówiła właśnie Monika. Poczucie wdzięczności za wszystko, za to, kim jesteśmy. Trzymajcie się, najlepszego. Moniko, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również jestem Pa. wdzięczna. Pa.